Tutaj widzimy w pełni wygenerowany kod. Na górze mamy naszą funkcję encodeState. Mamy tutaj również wygenerowaną przez AI sieć neuronową, gdzie na wejściu dajemy 324 elementy, natomiast na wyjściu prawdopodobieństwa określone dla każdego z 18 ruchów. Tutaj na nasze potrzeby wprowadziliśmy małą modyfikację tego kodu, aby zmniejszyć podatność na overfitting, a mianowicie wprowadziliśmy warstwę batch norm 1D, która normalizuje nasze batche, oraz dropout, czyli wyłączeniu pewnej części neuronów w warstwie podczas treningu. Dzięki temu sieć staje się bardziej odporna na zależność od konkretnych neuronów i uczy się bardziej ogólnych wzorców. Warto tutaj podkreślić, że nie ma to wpływu na inferencję jako taką, ponieważ dropout jest wyłączony podczas inferencji. Kolejną poprawką jest tutaj zmodyfikowanie funkcji GenerateDataSet. Oryginalnie AI wygenerował nam pewien błąd, gdzie stan nie został połączony z odpowiednim ruchem, ponieważ w tej wersji ruch jest wybierany randomowo, niezależnie od tego, w jakim stanie znajduje się kostka. Kierując tą uwagę do czata GPT, otrzymaliśmy nową funkcję GenerateDataSet z poprawnie wygenerowanym datasetem. Każdy element naszego datasetu to stan kostki odpowiednio wymieszanej, uwzględniając liczbę ruchów potrzebnych do wymieszania kostki w parametrze scramble_len oraz ruch, który zwróciłby algorytm kocięby. W tym przypadku jest on zwrócony do zmiennej solution. Ponieważ solver kocięby zwraca nam sekwencję ruchów, symulujemy tutaj wykonanie każdego z ruchów solwera kocięby na naszym wymieszanym stanie kostki. W ten sposób powstają nam nowe stany oraz nowe akcje, czyli nowe ruchy, które powinny zostać wykonane w celu rozwiązania kostki. W ten sposób, jeżeli mamy randomowo wymieszaną kostkę, powstaje nam tyle sampli, ile wynosi sekwencja solwera kocięby prowadząca do rozwiązania tej kostki. W przypadku, gdy nasz dataset rozrośnie się do wymaganego poziomu, funkcja zwraca gotowy dataset. Tutaj mamy wykorzystanie klasy DataLoader do utworzenia datasetu w postaci tensorów. Dataset ten jest rozdzielony na próbki uczące i walidacyjne zgodnie z parametrem Validation Split. Kolejną funkcją jest funkcja extendDataset, która ma na celu zwiększenie liczby sampli o nowe próbki, co stanowi naszą reakcję na ewentualne przeuczanie się modelu. Przechodzimy teraz do funkcji trainImitation. Tutaj najważniejszymi parametrami są liczba sampli, które mają być wygenerowane jako nasz zbiór początkowy, w tym przypadku jest to 50 000, liczba epoch, czyli 100, rozmiar batcha 64, parametr Validation Split 0,2, czyli 20% dla zbioru walidującego, 80% dla uczącego, add samples jako 5000 i check interval jako 10. Mamy tutaj generowanie datasetu, budowę naszego modelu i wyświetlenie informacji o parametrach naszego modelu. Trenowalne, czyli te aktualizowane podczas treningu modelu. Nietrenowalne, czyli te, które pozostają stałe podczas trenowania naszego modelu. Kolejny element to wczytanie modelu, jeżeli był on już wcześniej trenowany i zapisany na dysk, wraz z wczytaniem liczby epok, które już w przeszłości się odbyły. Przełączanie naszego modelu w tryb trenowania, trenowanie modelu, przełączanie modelu w tryb ewaluacji oraz weryfikację wartości funkcji straty dla datasetu walidującego.
W ten sposób możemy ocenić, jak model reaguje na sample, na których nie uczy się w sposób bezpośredni. Raz na 10 epok wprowadzamy mechanizm, który oblicza wartości funkcji straty dla datasetu uczącego i walidującego i na podstawie średnich wartości z ostatnich 10 epok ocenia, czy model nie przetrenowuje się. Jeżeli tak, czyli jeżeli wartość średnia dla zbioru walidującego wartości funkcji straty jest większa niż ta wartość dla zbioru trenującego o 20%, wówczas wywołujemy funkcję extend dataset, czyli dogenerowujemy nowe sample uczące. Jeżeli ten warunek nie jest spełniony, a wartość funkcji straty jest mniejsza niż 1, zakładamy, że nasz model nauczył się rozwiązywać kostkę Rubika dla Scrambla o danym poziomie trudności, zwiększamy poziom trudności Scrambla o 1, maksymalnie do 10 i generujemy 70% nowych sampli o większym poziomie trudności. 30% zachowujemy starych Scrambli, aby nasz model nie zapomniał, jak rozwiązywać proste układy kostki. Kolejny prompt ma na celu optymalizację inferencji, czyli predykcji naszego nauczonego modelu. Zastosujemy tutaj technikę Beam Search, czyli nie chcemy bazować tylko na pojedynczej predykcji naszego modelu, ale chcemy utrzymać kilka najlepszych ścieżek, które stanowią różne potencjalne rozwiązania kostki. Wprowadzimy tutaj metodę Heuristic Guided Search, aby nie bazować na samym modelu, ale wybierać kilka najlepszych ruchów zwracanych przez model i wśród tych ruchów poszukiwać rozwiązania. Wybór ścieżki chcemy uzależnić od metody Probabilistic Scoring, omówionej wcześniej. Dodatkowo zabezpieczamy nasz mechanizm, aby wybrane ścieżki się nie duplikowały. Stąd wprowadzenie metody State Deduplication. Teraz przejdziemy do funkcji Solve with AI, która odpowiada za inferencję, generowanie rozwiązania. Na początku wczytujemy zapisany model, przełączamy go w tryb Evaluation, czyli predykcyjny, oraz tworzymy kolejkę ruchów wraz z ich wagami. Wagą będzie tutaj logarytm z
prawdopodobieństwa wybrania danego ruchu. Zapisujemy tu również kroki, jakie mają być wykonane przez algorytm oraz stan kostki. Poszukiwanie rozwiązania odbywa się następująco. Na początku sprawdzamy, czy kostka jest już rozwiązana. Jeżeli tak, zwracamy ścieżkę kroków stanowiących rozwiązanie kostki oraz wartość 0 oznaczającą sukces wywołania naszego algorytmu. Jeżeli kostka nie jest rozwiązana, wówczas konwertujemy jej stan zgodnie z algorytmem OneHot i konwertujemy go do wektora zgodnego z frameworkiem PyTorch. Następnie wywołujemy model z parametrem stateTensor. Model zwraca tzw. logity, które następnie za pomocą funkcji softmax konwertujemy do prawdopodobieństw. W ten sposób mamy określone prawdopodobieństwa dla każdego ruchu, szacujące, na ile dany ruch jest istotny w perspektywie znalezienia rozwiązania. Następnie wybieramy najlepsze ruchy, sortując je po najwyższym prawdopodobieństwie. Liczba najlepszych ruchów określona jest w zmiennej beam-width. W tym przypadku przechowujemy 3 ścieżki prowadzące do potencjalnego rozwiązania naszej kostki. Następnie dla każdego ruchu określonego w zmiennej top-moves tworzymy nowy stan kostki, wykonując na aktualnym każdy z ruchów. W ten sposób powstają nam 3 nowe równoległe stany kostki. Dla każdej ścieżki określamy wagę, sumując logarytm prawdopodobieństwa dla każdego ruchu. Następnie nasza pętla przechodzi do analizy kolejnej ścieżki, sprawdzając, czy po wykonaniu danego ruchu w danej ścieżce kostka nie została już rozwiązana. Jeżeli tak, to przerywamy algorytm. W tej linijce NewBeam to lista kandydatów po wykonaniu wszystkich możliwych ruchów w danym kroku. W ten sposób eksplorujemy wiele ścieżek naraz, ale nie wszystkie. Ograniczamy w ten sposób liczbę przeszukiwania potencjalnych ruchów i staramy się podążać w najbardziej obiecującym kierunku. Przechodzimy teraz do funkcji main, gdzie najpierw musimy wywołać funkcję trainImitation, czyli trening modelu, a następnie solve with AI, czyli rozwiązanie kostki przy pomocy algorytmu sztucznej inteligencji. Tutaj widzimy uruchomienie naszego symulatora oraz rozwiązanie kostki z wykorzystaniem algorytmu AI. Na początku losujemy sekwencję ruchów do wymieszania naszej kostki. W tym przypadku jest to D, U', B', L oraz R'. Widzimy stan naszej kostki po wymieszaniu oraz rozwiązanie kostki przy pomocy AI. Jak widzimy, sekwencja, która rozwiązuje naszą kostkę, to R, L', B, U oraz D', czyli algorytm wskazał dokładnie przeciwne ruchy do sekwencji mieszającej naszą kostkę.